Dzisiaj jesteśmy w Starved Rock Park w Ottawie. Jest to fajne miejsce i pokażę Wam dlaczego. Jak Canyon, to jest nasz następny stop. Dziki kot. No i co? Warto? Jest. Wiedziałam, że go znajdziemy, malutki. Zaraz zobaczymy, jak wygląda drzewo w środku. O nie! Starved Rock słynie przede wszystkim z 18 kanionów uformowanych przez topniejące lodowce i erozję. Dramatycznie przecinają się one przez pokryty lasem teren, który mieści się wzdłuż południowej strony rzeki Illinois, 1 milę na południe od Utica i w połowie pomiędzy Ottawą i LaSalle, Peru, w USA. Wczesną wiosną, kiedy śniegi topnieją oraz występują częste deszcze, przepiękne wodospady można obserwować na wszystkich 18 kanionach. Najdłużej trwają one w LaSalle oraz St. Louis Canyons. W parku można natknąć się na wiele fajnych zwierzątek. My mieliśmy przyjemność spotkać całą rodzinę jeleni, chipmunki, latające wiewiórki i bardzo wiele ptaków, które przepięknie śpiewają. Słuchajcie, właśnie powstał pomysł, żeby nakręcić taki mini vlog i zobaczymy, czy coś z tego będzie w butach przez świat. Cześć! Jesteśmy w Starved Rock Park i pokażę Wam przynajmniej najciekawsze miejsca, które na pewno warto odwiedzić. Jest tu dużo kanionów, dlatego nie chcę tutaj za bardzo się wygłupiać z nagrywaniem wszystkiego i przez przypadek wpaść w dół, ale tam, gdzie będę mogła nakręcić, pokażę Wam, czy warto tutaj przyjechać i jakie są najpiękniejsze miejsca, więc za mną. Myślałam, że to ławka, to chyba dalej trasa. O wow! Okej, tak w ogóle to jesteśmy tutaj jedynymi ludźmi i bardzo nam się to podoba, bo byłam tu kilkakrotnie, ale za każdym razem był tu tłum, a teraz dosłownie nie wiemy, gdzie iść. Chodźcie! I to jest już ten pierwszy kanion. Uwaga! Jest bardzo fajnie, chłodno. I najlepsze, nie ma komarów. Za każdym razem, kiedy tu byłam, to byliśmy my, masa ludzi. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I komary. A teraz ich nie ma. Ja dzisiaj odwiedzam to miejsce z moim synkiem i muszę cały czas patrzeć, czy czasem gdzieś nie zginie. Oh my god, zobacz, jak tu jest fajnie. Fajne. Tak jakby piętrowo zasadzone paprotki. Coś niesamowitego. I tylko troszkę światła u góry. Park jest znany z fascynującej formacji skalnej St. Peter Sandstone, który pokrywał dno małego płytkiego morza, które właśnie tu znajdowało się jakieś 425 milionów lat temu. Potem ona została wyniesiona na powierzchnię i teraz możemy ją podziwiać. Bardzo mi się podoba, jak ta roślinność jest tutaj przyczepiona do ściany. Możemy być artystami w kreowaniu ogrodów i różnego typu landscapingów, ale tak jak matka natura powbija sobie roślinki pomiędzy mchem, skałą i jakimiś, nie wiem, suchymi liśćmi, to żaden człowiek nie potrafi tego zrobić. Ustalmy, że to jest albo matka natura, albo
coś więcej. Bóg. Zobaczcie, jak pięknie. Wiem, że to nie są odpowiednie buty na wspinaczkę, ale ja już tutaj byłam i wiem, że te trasy wcale nie są aż takie trudne. Natomiast oczywiście buty do wspinaczek i prawdopodobnie byłyby bardziej odpowiednie. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Nie mogę się nacieszyć faktem, że jesteśmy tu zupełnie sami. Jest 9 rano, tego się nie spodziewałam. Jest bardzo, bardzo fajnie. Jedyna niefajna rzecz to plastikowe śmiecie, które co niektórzy zostawiają. Prawdopodobnie gdybyśmy tu byli po deszczu, stąd ciekłaby woda, więc byłoby jeszcze bardziej efektywniej, ale tu jest sporo wodospadów i wiem, że takie zaliczymy za chwilę. Słuchajcie, właśnie powstał pomysł, żeby nakręcić taki mini vlog i zobaczymy, czy coś z tego będzie w butach przez świat. Pamiętacie? Boso przez świat? Nie ma szans, żeby tutaj było boso. Ja jednak wolę buty. Idziemy gdzie? Nie wiem, nie znaleźliśmy punktu wyjścia, ale mam nadzieję, że w ostateczności znajdziemy wejście do tych kanionów. Nie mam pojęcia, gdzie idziemy. Idziemy. Center i tutaj nam się na pewno uda przynajmniej zgarnąć mapkę, bo jak na razie weszliśmy do kaniona i wylądowaliśmy koło Toitojów i to chyba nie jest dobry znak, jednak z mapką będzie troszkę pewniej, więc zaczynamy tu. Zaczynamy od French Canyon. Mapka jest. I to są bardzo proste trasy. Także zobaczcie, podłoże sprzyja moim, jakkolwiek by to nazwał, nie wiem, sandały czy jakieś tam. Damy radę. Tu jest to informacja i mykamy. Witek, damy radę? Damy radę. Mamy cały dzień. Tutaj prawdopodobnie natkniemy się na taką piękną roślinność. Jak tylko się na nią natkniemy, to nakręcimy. Tutaj znowu jakieś cieki wodne, ale spróbujemy nagrać tak dużo jak się da. Zmieniliśmy zdanie, mieliśmy iść od razu na French Canyon, czyli francuski kanion, ale jednak po tej stronie wygląda na to, że się będzie działo nieco więcej, więc zaczniemy od tutaj tych terenów. Zobaczcie, jakie fajne tutaj podmyte skały. Tu będzie bardzo dużo takich fajnych kontrastów zieleń, właśnie z różnego typu czerwienią i brązami. Trasy są bardzo, bardzo fajnie przygotowane. Witek, dajesz radę? Jak Witek daje radę, to każdy da radę. Ja widziałam na tych trasach wielokrotnie osoby starsze z dzieciakami, także na pewno jest to park niezmiernie fajnie przygotowany do takich wypadów rodzinnych. Także nie obawiajcie się, ale trzeba patrzeć pod nogi i trzeba się wypsykać jakimś sprayem na komary, bo wiem, że ostro tutaj będą atakować. Obym się myliła. Widzicie? Tego typu schodki, także nie ma tu, może są, ale ogólnie wiem, że są tutaj takie trasy
naprawdę łatwo przystępne. Dajemy do przodu. Czyli co? Idziemy na Wildcat Canyon, dziki kot. Trudno chyba byłoby się tutaj zgubić. No way, że to tak mamy iść tym. Co? To by była trasa? Okej, to wygląda dziwnie. Przez takie coś? No dobra, jednak trasa jest dość szeroka. Tak pomyślałam, że to byłoby mało przystępne, gdyby trzeba było iść tamtą trasą, ale blondynka, także takich sytuacji będzie na pewno sporo. Cały czas jest pięknie zielono i fajny zapach, nie? Taki dziki las, jak z bajki. Jak za chwilę tu wyskoczy Baba Jaga, to wcale bym się nie zdziwiła. O, i takie dziwadła. Mamo, są grzyby i nawet się nie trzeba po nie pochylać. Pięknie, prawda? Właśnie przeczytaliśmy na ulotce, że jednak duża część tego kanionu zanika, a przynajmniej jest wyniszczana przez to, że właśnie tacy osobnicy jak my wydeptują. Słuchajcie, mówiąc o bardzo przystępnych trasach, bo takie właśnie są, upominam, że jest też cała masa właśnie takich przeszkód, więc mimo wszystko trzeba niezmiernie zwracać uwagę na to, co jest pod nogami, bo jest ich sporo i wyrastają dosłownie na każdym kroku. Także bardzo łatwa trasa, a jednak niespodzianki są. Takie dżunglowe klimaty, kiedy coś pnącego obklei się wokół drzewa i wtedy daje to taki właśnie efekt dżungli. To są pewnie te jakieś takie jakby winogrona dzikie, niestety bez owoców, ale o właśnie coś takiego. Uwielbiam. I tu dalsza część naszej trasy, czyli dużo zieleni i dużo schodów. Także będzie fajnie, aktywnie. I cały czas nie ma innych ludzi, tylko my. No nie, spotkaliśmy jedną parę i to na razie tyle. Także jest dobrze. Proszę, i dowód na to, że mieszkają tu jednak krasnoludki i też już do nich doszedł i też już mają maski. Któryś akurat tutaj musiał ją koniecznie z siebie zrzucić. Nieładnie. Jak Canyon, to jest nasz następny stop. Wygląda fajnie stąd, zaraz będzie wyglądał jeszcze piękniej. Fajnie. I przynajmniej w końcu widzę, że tu cieknie woda, bo czasami kiedy przyjedzie się w takim okresie suchym, już naprawdę głęboko w lecie, to niestety nie ma tych wodospadów. Może liście są fajniejsze, bo są kolorowe, ale ja myślę, że zieleń i brąz to wystarczająco daje tutaj takiego uroku, a jednak jak coś tak fajnie cieknie, to wygląda to fajnie. I tak jak mówię, naprawdę ten teren wygląda jak z bajki. Gdzieś tu mieszkają smerfy albo krasnoludki. Pontiac Canyon.
To idziemy dalej. Chyba właśnie dotarliśmy. Dziki kot. No i co? Warto? Kurczę. Popatrzeć. Okej. No to jest kanion. To pierwsze to był dołek. Jeszcze tam już ktoś jest. O. Wejdziemy tam do wody, ok? Mamy kąpielówki, przygotowaliśmy się. Wiecie co? Tak teraz jak maszerujemy dalej, to jednak jest tu sporo, bardzo sporo takich stromych schodków w dół. Nie wiem, to wszystko zależy od tego, jak się dobrze czujecie w marszu. Ja wiem, że byłam tu z synem, jak był małym dzieciakiem i dwukrotnie i daliśmy radę. Natomiast na pewno są takie zejścia, które jednak mogą być trudniejsze. Dla nas jest to pikuś, ale no mogę sobie wyobrazić, że jednak dla kogoś, kto zbyt często nie chodzi, to jest to i będzie to pewnego typu wyzwanie, ale na pewno warte. Jest tu cała masa tych tras i są niezmiernie fajnie przygotowane, aczkolwiek mówię, schodów jest cała masa. Okay? My schodzimy niżej do tego dzikiego kota kanionu, zobaczyć jak on wygląda z tej strony i już są ludzie. Już widać, że turyści byli. O, jak ładne, zobacz. I już na trasie pojawia się coraz więcej ludzi. Słoneczko wychodzi, będzie to bardzo ciepły dzień. Wiemy to, ma być jakieś 91 stopni Fahrenheita, czyli ciepło. Po drodze mamy taki malutki wodospad. Myślę, że będzie ich dzisiaj całkiem sporo, bo jak są tu, to będą też w każdym innym miejscu, więc zaraz zejdziemy na dół i tam zobaczymy ten Wildcat Canyon. O! Zobacz, tam jest kasa. Widzisz? Widzisz na dole? Ktoś rzuca pieniążki. Nic nie mamy ze sobą. Trudno. Słuchajcie, właśnie zauważyliśmy, trudno nie zauważyć. Ups, to jest bardzo śliskie. Uważaj. Że jest tu naprawdę dużo śmieci i jest to naprawdę coś niespotykanego. Przynajmniej ja, zwiedzając różne parki tutaj w Stanach, zawsze muszę powiedzieć, że są świetnie zorganizowane i czyste, ale błoto. Uważaj, bo to wszystkie one się ruszają. Czujesz, że zaraz moja noga wyląduje i już jest. Ok, dosłownie to wygląda tak, jakby ktoś to zrobił celowo. Dosłownie przytargał tutaj śmiecie i zobaczcie, w tak pięknym miejscu wyrzucił... Znowu? Okej. Ale ohydne, wiecie co? Takie coś budzi we mnie ogromnie negatywne emocje. Zobaczcie, to przecież kto by mógł nawet to przytachać, bo przecież nie nosisz ze sobą takich ilości butelek. Zobaczcie, w jakim pięknym miejscu jesteśmy. Chodź. I tak jak mówię, można tu wejść do wody. Może się skuszę. Zobaczcie kolejny raz, jak cudownie ta roślinność jest poukładana, jakby na półeczkach. Nie jest cudne?
I są komarki. Tutaj prawdopodobnie, gdyby było więcej deszczu, to tutaj ściekałby kolejny wodospad dookoła. Przepiękne miejsce i tam przed chwilą właśnie byliśmy. To jest ten punkt widokowy. Tu oczywiście więcej śmieci. Pamiętam takie powiedzenie, że i dalej pewnie gdzieś tam się stosuje, że ludzie się zachowują jak zwierzęta, ale wiecie co? Ja myślę, że to tylko i wyłącznie obraża zwierzęta, bo zwierzęta nie zostawiają sobie po sobie takiego syfu jak ludzie. I mówię to zarówno w takim wydaniu, jak i w innym. Jak można? McDonald's. No, ohydne. Te paprotki wyglądają rewelacyjnie. Jak na takiej skale, jak pada deszcz, cieknie woda, no to mają wodę. Zobaczcie, jak te drzewa fajnie tu się pochylają. Coś pięknego. Skupmy się już na pozytywach. Także są też tego typu trasy momentami, które udowadniają, że jednak mój wybór butów wcale nie do końca jesteś ok? Był odpowiedni, ok? A może był, bo przynajmniej wlazłam w błoto i jest też takie bajorko. Witek, dajesz radę? Dajemy radę. Idziemy dalej. Bardzo bym chciała nagrać, jeśli się pojawi chipmunk. Jak jest chipmunk po polsku? To są te małe takie Chippendale. Sprawdź, jak jest. I one są przefajne. No i jak tylko będą, to na pewno je tutaj nagramy. Liczę. Nie, chipmunk to nie wiewiórka. Wiewiórka to squirrel. Nie, to chyba, że to może jakiś rodzaj, ale... I był! W tym momencie był chipmunk. Kurczę, ominęłam. Może zaraz... O, tam poszedł. Nie widać go, ale jest. Ale to znaczy, że są. Czyli jeszcze je dopadnę. Są tu nawet jakieś takie dzikie malinki, zobacz. Dzikie, nie dzikie, ale są dojrzałe. Nie? I przedziwaczne kwiatki. Tak jakby małe motylki siadły na takim zwykłym polnym kwiatku. Okej. Cały czas poszukujemy chipmunków. Wiem, że tu jesteście, gady. My już jesteśmy w drodze do góry i ta droga do góry jest mniej fajna. Idziemy tyle schodów. Pod spodem było Są chipmunki. Są.
przed chwilą tu biegły. Zaraz je dopadniemy. Czyli jest ich tu cała masa, bo już widzieliśmy. Nie, ja idę pierwsza, bo ty je wystraszysz. Ale one są takie cute. Słyszysz? Słyszysz? Słyszę jakiś dźwięk. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Malutkie. Znając moje szczęście, to wylecą... O, jest! 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 Widać. W środku. W samym środku. Wiedziałam, że go znajdziemy, malutki. Patrz! No i co? Ten malutki. I co? Chippy Dale? Gdzie jest Dale? Gdzie jest Dale? Patrz, on myśli, że go nie widać. No nie są cute. Ojej, ty, on tam miał norkę. To jest jego norka. Ale słodziak. Czekaj. A, uciekł. A, szybkie są. Mamy go! Mamy jednego. Znajdziemy jeszcze Dale. Na bank. I doszliśmy tutaj do widoczku rzeki. Momentami jest tu naprawdę bardzo, bardzo piaszczyste podłoże. O, jak fajnie tu będzie usiąść. Bardzo ładny widok, nie? Zobacz. I udała nam się pogoda, bo nie jest zbyt słonecznie, jest tak, jak powinno być na wizytę w kanionach, ponieważ w kanionach jest często bardzo gorąco, a przy 90 stopniach kolejny śmieć tutaj ktoś wyrzucił. Myślę, że to ujmuje, jak pogoda jest nie do końca idealna. Ilość plastiku jest po prostu pęka serce, naprawdę. Zaraz zobaczymy, jak wygląda drzewo w środku. O nie! Wiesz, co jest w środku? Jeszcze więcej śmieci. Wiecie co? Normalnie w tym miejscu mam ochotę rzucić klątwę na ludzi, którzy coś takiego robią. Okej. Takie miejsce... Nie no, przysięgam, brakuje mi słów. Wiecie co, widząc ilość śmieci w tym parku, a tak jak mówię, jestem tu 3. lub 4. raz, zastanawiam się, czy to jest robione celowo, w jakimś celu, którego mój mózg nie ogarnia, czy po prostu przez tą całą pandemię może brakuje osób, które normalnie sprzątają tego typu rzeczy. Aczkolwiek, czy jedno, czy drugie, niestety oznacza to, że ludzie są okropni pod tym względem, bo mi się zawsze wydawało, że wchodząc w takie miejsce, a człowiek ma ogromny szacunek. Ludzie, którzy przychodzą w takie miejsca, no to chyba szanują naturę i po prostu zabierają po sobie swoje śmiecie, a wychodzi na to, że nie. Nie chciałam, żeby nawet ćwiartka tego odcinka zabrzmiała negatywnie, ale naprawdę w środku się gotuje. Tutaj zbliżenie tych pięknych paprotek wciśniętych w skały i takie małe i butelek plastikowych wciśniętych w skały. Ok, i znowu tak, i zobaczcie, i drzewo. No nie jest fajnie. Nie jest to głęboka przepaść, także mogę się tu spokojnie pochylić.
I wracamy na naszą trasę. Ok, dotarliśmy tutaj do Lone Tree Canyon, czyli kolejny canyon przed nami. Za chwilę się dowiemy, czy jest równie piękny i czy wokół będzie równie dużo śmieci. Może nie. Mamy nadzieję, że nie. Idziemy. Chipmunki, gdzie jesteście? No i co? Całkiem fajna plaża. Nie? Całkiem. Jakaś czysta. Mała. Jaka woda ciepła? Niesamowicie ciche i spokojne miejsce. Tu kolejny kanion. A tam? Ktoś zbudował taką piramidkę. A, tam nie wolno wchodzić, więc nie będę. Fajna. I się wycofuje. Ok, widzimy kolejne drzewo w tym samym miejscu, gdzie tak przecudnie świergoczą ptaki. I jakaś dziupla, jakaś nora. Jak tam będą śmiecie, to oszaleję. Przysięgam, oszaleję. Nie uwierzysz. Po prostu nie mam nawet komentarza na to. To jest w tym samym miejscu, gdzie słyszymy te ptaki. Okej. To jest jakieś dziwne, kudłate drzewo. Co to jest? Ty. Tutaj to korniki je zjadły, to... A tam? Okej, jeszcze raz. Normalnie obrosło jakimś... Co to jest? Nie wiem. Normalnie jak w dżungli, zobacz. No popatrz się. Holy moly, zobacz jak to się tam pnie. Nie fajne? Okej, to jest to, co znaleźliśmy tu, czyli only you can keep your parks and water clean. Nie zaliczyło tego znaku. No normalnie jesteśmy zszokowani obydwoje, nie? Okej,
Tu jest nie tylko najlepszy korzeń, który pełznie po skale, jaki chyba widziałam, ale też przy okazji słuchać mojego ulubionego ptaka, który nie wiem jak wygląda, ale gwizda na wszystko. Słyszycie? Osoby, które lubią sadzić drzewa blisko domu, patrzcie. Ten korzeń w większości pochodzi od jednego drzewa. To może być zły pomysł, bo on dalej biegnie. Tu w takiej dziczy znaleźliśmy coś takiego. I skoro obsługa parku nie znajduje czasu, żeby posprzątać po paskudnych turystach, kto zbudował to? Mi się wydaje, że to jakiś zwierzak chyba. Ale by sobie akurat dobrał deski, które są zużyte, a były pewnie częścią tej ścieżki. Nie wiem, nie znam się aż tak na zwierzątkach, ale tak mogło być. Confused or ignorant? Both. I think she's a teenager, so there's a certain natural. Słuchając... Ostrożnie. Okej, no. Słuchając rozmów innych turystów, też są po prostu zszokowani ilością śmieci tutaj i cały czas podziwiając to wszystko zastanawiamy się, kim może w ogóle być taka osoba? Mama z tatą, mama z dzieckiem, nie wiem, grupa ludzi, gdzie wszyscy godzą się na to, żeby po prostu zebrać śmieci do jednego worka i po prostu je zostawić. Po prostu nie ogarniam tego. Jest to naprawdę bez komentarza. Ale cały czas szukamy chipmunków, skupiamy się na pozytywnych rzeczach. Już widzieliśmy jednego, ale nam jakiś człowiek go przestraszył, więc idziemy dalej. I bywają tutaj też takie dziury dla osób nieuważnych. Popatrzcie, jak łatwo sobie zrobić krzywdę. Także, kurczę, trzeba patrzeć pod nogi, naprawdę. Kiedyś tego nie było, słuchajcie. Teraz już cały park brzmi turystycznie. Jest tu cała masa turystów. Zobaczcie ile pomiędzy drzewami. Jest około 11 godziny, czyli dobra rada przyjechać tu wcześnie rano. Bo zaczyna brzmieć troszeczkę inaczej niż było. I teraz tak patrzę, każdy jest podejrzany. Zobaczcie, normalnie pielgrzymka w lesie. Wiele osób też chodzi w maskach, wdycha świeże powietrze, dotlenia się. Tak teraz wygląda park o 11. Ponieważ już po godzinie 11 park zmienił swoje oblicze, był dosłownie przepełniony turystami i dla nas troszeczkę stracił już urok. Więc postanowiliśmy jeszcze na koniec zaliczyć Starved Rock, która jakby nie było jest dość ważnym punktem widokowym w tym miejscu i uciekać do domu. Nazwa Starved Rock oznacza dokładnie głodującą skałę. Nosi ona swoją nazwę z legendy. Według niej Pontiac, wódz plemienia Ottawa, został kiedyś zabity przez plemię Illinois. W ramach zemsty właśnie to plemię Ottawa ze swoimi sojusznikami, innym plemieniem o nazwie
Potawatomi zagoniło pewnego dnia Illinois na szczyt tej góry i przytrzymało ich tam tak długo, aż umarli z głodu. I właśnie stąd wywodzi się nazwa Głodująca skała. To jest poison ivy. Ja to już dotykam. Nie. Czyli tego nie dotykać po parze. Co to się może stać wtedy? Wysypka. Uważać, nie dotykać. Słuchajcie, zakończyliśmy naszą krótką wizytę w Starved Rock Park i było bardzo, bardzo fajnie. I takie końcowe przemyślenia. Myślę, że najlepiej przyjechać tu naprawdę wcześnie rano, zanim przyjadą te tłumy, bo ostatecznie gubi to cały urok. Zabierać ze sobą śmiecie, szanować to miejsce, ono przez tyle milionów lat powstawało i jakim prawem ktoś czuje, że może to miejsce zaśmiecać i tak ohydnie brudzić. Co jeszcze? Możecie tu spokojnie przyjść z dzieciakami. Są trasy prostsze i łatwiejsze. Nie ukrywam, że niektóre były dość takie trudne, zwłaszcza ze względu na to, że dzisiaj jest gorąco, tak jak wspominałam, jakieś 90 stopni i jest bardzo, bardzo duszno. Także osoby, które mają mało aktywności ruchowej, będą się pocić niezmiernie, a osoby aktywne dacie radę. Było fajnie, to jest jakieś 1,5 godzinki od nas, czyli przedmieścia Chicago, czyli fajny wyskok taki jednodniowy, bardzo serdecznie polecam. Dzięki, że oglądaliście. Na razie.